Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam kolejny sweter. Będzie to sweterek w tak zwaną siatkę, ale troszeczkę będzie miał zmieniony wzór, więc to nie będzie taka zwykła siatka z samych słupków. Za chwilkę pokażę Wam, jak będziemy go oczywiście tworzyć. Na początek pokażę Wam, że ja tak naprawdę już robiłam tym wzorem taki top. Pewnie już niektórzy wiedzą, on jest tutaj tak zrobiony na płasko. To były moje pierwsze takie rękodzielnicze rzeczy. I używałam sobie właśnie takiego fajnego ściegu, gdzie widać było takie ładne łańcuszki i oprócz tego była oczywiście taka siateczka. I ja dzisiaj wykorzystam ten sam wzór do zrobienia właśnie takiego sweterka też ażurowego, też w taką siatkę. Natomiast będziemy robić go odwrotnie, czyli te łańcuszki będą szły teraz poziomo, bo wcześniej robiliśmy je pionowo. I do tego postanowiłam sobie zrobić taki fajny, szeroki dekolt właśnie w takie V, powiedzmy, że V, bo to ma być taki bardzo luźny dekolt. I oczywiście dorobiłam sobie rękawy, też takie szerokie. Nie będę stosowała tutaj jakichś wielkich ściągaczy, to ma być sam taki właśnie sweter siateczkowy, więc jeśli ktoś już kiedykolwiek robił ten top, to już będzie wiedział, jak zrobić sobie taki ścieg. Natomiast ja oczywiście Wam też pokażę, jak zrobić taki dekolt, żeby tak ładnie właśnie to wszystko wyglądało przy użyciu właśnie tego wzoru siatki. Więc mam nadzieję, że pomimo, że wzór znacie, kto zna, to zna, to się również skusicie, żeby zobaczyć, jak zrobić sobie taki sweterek. Mi się właśnie od dawna marzył i w końcu przyszedł czas też na moją włóczkę, która też przeleżała jakiś czas. A używam tutaj włóczki od Rosarios 4 Madragoa. Jest to, słuchajcie, 100% jedwabiu. 50 gram ma 200 metrów. Ja Wam oczywiście zostawię namiary w opisie na dole, jeśli chodzi o tą włóczkę. Ja bodajże miałam 7 młotków i prawdopodobnie 6 by mi wystarczyło. Pierwszy raz pracowałam na tej włóczce. Jest to taka, można powiedzieć, trochę rustykalna włóczka, bo ona nie ma jednolitego kształtu. Ona gdzieniegdzie ma właśnie takie skudłacone jakieś kłaczki, jakieś takie pętelki. No, może nie widać tego w przybliżeniu, ale tak to dokładnie wygląda. Więc sweterek tą włóczką będzie zupełnie inaczej wyglądał niż tą, którą tutaj Wam pokazywałam. A ta bluzeczka była robiona Himalaya Deluxe Bambo. Czyli ostateczny wygląd Waszego swetra oczywiście, że zależy od włóczki, której użyjecie. Ja pokazuję moją włóczkę, dlaczego mój sweter na przykład tutaj nie wygląda tak pięknie i się nie błyszczy, no bo tutaj nie ma bambusa, jest jedwab. Natomiast jeśli chodzi o pracę z tą włóczką, to trzeba uważać, ponieważ ona jest taka bardzo, można powiedzieć, elastyczna. Ja pokazuję Wam różnicę w panelu przed wypraniem i po wypraniu. Także trzeba wziąć pod uwagę, że to się właśnie będzie rozszerzać. Oczywiście to jest też plusem włóczki, bo zużyjemy mniej, a będziemy mieć więcej materiału. Oczywiście Wy możecie używać dowolnej, jaką tylko macie. Polecam jakieś właśnie bawełniane, sznureczkowe, jakie tylko macie ulubione. Oczywiście, co jeszcze miałam powiedzieć? Aha, no dobieram sobie szydełko 3 mm, Wy możecie sobie dobrać takie, jakie chcecie, to wszystko w zasadzie zależy od Was, jaką włóczką pracujecie. Ja Was oczywiście serdecznie zapraszam na film, dziękuję za jakiekolwiek wsparcie, które do mnie płynie, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się po prostu spodoba również taki klasyczny sweterek w kształcie liter V. Kto jeszcze nie ma, to może się skusi tym razem, żeby sobie zrobić. Ja, tak jak mówię, mój jest jeszcze troszeczkę mokry, ale zaletą właśnie tej włóczki, o, przypomniało mi się, to miałam Wam powiedzieć, jest to, że ona po wypraniu jest niesamowicie mięciutka. No jest po prostu taka układająca się, zobaczcie, w kłębuszek można ją zgiąć. To jest bardzo fajny materiał, jeśli chodzi oczywiście o jedwab, bo to nie jest tani materiał, ale u mnie no przeleżało, powiem Wam, 2 lata. Czasami tak mam, że kupię sobie włóczki i nie wiem, co z nich zrobić. No i dzisiaj przyszedł ten moment, kiedy już wiem, co z niej zrobić, więc jeśli macie jakiekolwiek włóczki, to oczywiście korzystajcie sobie ze swoich, a jeśli chodzi o tą włóczkę, to oczywiście też Wam polecam, bardzo przyjemnie się na niej robi. Jestem oczywiście bardzo zadowolona, tylko trzeba uważać, bo ona się bardzo ciągnie. Ok, kto chętny, to oczywiście zapraszam na film, żeby zobaczyć, jak zrobić ten sweter. Na początek mamy do zrobienia panel tylny.
Będzie to bardzo prosty panel, bardzo prosty wzór, tak jak Wam wcześniej wspominałam, jest już na moim kanale. Nabieramy odpowiednią liczbę oczek, która będzie stanowiła szerokość Waszego panelu. Wysokość robimy sobie na bieżąco. Liczba oczek musi być nieparzysta. Natomiast wysokość już oczywiście zależy od Was i szerokość też. Ja sobie tutaj przygotowałam panel tylny i pozaznaczałam, gdzie będę tworzyła dekolt w kształcie litery V, więc trzeba tak sobie zaplanować, żeby mniej więcej wiedzieć, jaki będziecie chcieli mieć właśnie głęboki ten dekolt. Ja już sobie tutaj podzieliłam, gdzie mi wychodzi środek i jak będę sobie tutaj zmniejszała. Natomiast oczywiście na początek robimy zwykły panel tylny. Ja za chwilkę Wam pokażę wzór, jak będzie wyglądał dla osób oczywiście, które nie znają tego wzoru. No i nabieramy odpowiednią liczbę oczek, robimy panel tylny. Potem oczywiście też robimy panel przedni do tej wysokości, bo potem zajmiemy się już dekoltem. No i oczywiście rękawy też są w kształcie takiego prostokąta, ja już też mam przygotowane. Moja włóczka się trochę rozszerza, więc musiałam sobie ją wyprać, żeby zobaczyć, jak będzie właśnie wszystko wyglądało, jaka długość po wypraniu, dlatego czasami piorę wszystkie panele przed zszyciem i przed ostatecznym zrobieniem do wysokości, szerokości. No bo na przykład tak wygląda mój panel przedni, on jest dokładnie robiony na taką samą, słuchajcie, szerokość co panel tylny, a zobaczcie, że jeszcze właśnie przed wypraniem jest zupełnie węższy i też oczywiście krótszy. Dlatego polecam sprawdzić zawsze, zanim zszyjecie sweter, najlepiej na próbce albo właśnie na jakiejś części, którą macie już zrobioną, żeby przeprać, wyprać i zobaczyć, jak się Wasza włóczka zachowuje, że tak powiem. Dobrze, skupimy się teraz właśnie na tej małej próbce, żeby pokazać Wam, jak będzie wyglądał wzór. Ja też będę używała tej samej włóczki, żeby Wam po prostu pokazać małą próbkę. Tak jak wcześniej wspominałam, nabieramy nieparzystą liczbę oczek, więc robię sobie pętelkę podstawową i nabiorę sobie kilka oczek, może 15. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mam 15 oczek, które będę traktowała jako oczka do wzoru i robię jeszcze dodatkową pętelkę na oczko brzegowe. Mamy w taki sposób ułożony łańcuszek, że z przodu widzimy właśnie takie, powiedzmy, łańcuchy, czyli w kształcie litery V. Na dole odwracam, tak żeby widzieć tył tego łańcuszka, czyli takie właśnie wystające tutaj w środku pętelki. W taki sposób. I zaczynamy od razu od zrobienia całego rzędu oczek ścisłych z narzutem, czyli pomijam pierwsze oczko, drugie oczko od łańcuszka mam tutaj, robię narzut, wbijam się właśnie w tą środkową pętelkę, przeciągam włóczkę i przekładam przez te dwie pętelki od razu. Tu sobie zaznaczymy pętelkę znacznikiem i tak do końca rzędu, czyli narzut, kolejna środkowa pętelka, przeciągam i przeciągam przez dwie i znowu narzut. Można oczka ścisłym z narzutem robić w taki sposób, że albo tak jak ja tutaj przytrzymuję sobie kciukiem, żeby mi łatwo to wszystko przeszło z tej strony, albo robię narzut i też przeciągam, ale jakby już odwracam szydełko sobie tutaj i tam przeciągam. Ono samo się kieruje, gdzie ma tam przejść przez te pętelki, więc jakby tutaj też wszystko jedno, ta metoda i tak daje ten sam efekt. Więc robimy sobie tutaj te oczka ścisłe z narzutem do końca rzędu. Jeszcze mam dosłownie kilka. I ostatnia pętelka. Oczywiście warto zawsze policzyć, czy uzyskaliście taką samą liczbę oczek, jak pętelek, które nabraliście na początku. Oczko łańcuszka, luźne, odwracam robótkę. I teraz słuchajcie, będziemy wykonywać właśnie ten ścieg kratkę, tym, że ja ją wykonuję troszeczkę inaczej, ponieważ w moim ściegu widać właśnie takie ładne łańcuszki poziome, więc ja chcę, żeby one były widoczne i żeby ładnie to wyglądało. Dlatego tutaj
W kolejnym rzędzie będziemy pobierać tylko tylną pętelkę, czyli zobaczcie, robię sobie narzut, patrzę z góry, jak idzie tutaj ścieg. Przede wszystkim muszę zostawić ten łańcuszek, bo mnie interesuje, żebym go widziała, więc jeżeli pobiorę tą tylną pętelkę, w zasadzie mamy do wyboru tylko te 3 pętelki, bo albo tą, albo tą, albo tą, a ja pobieram ostatnią, czyli tak naprawdę od góry, od łańcuszka tylną pętelkę, przekładam i robię półsłupek nawijany. Oczywiście tutaj też polecam sobie znaczyć dla osób początkujących pierwsze i ostatnie pętelki. Następnie oczywiście robimy oczko łańcuszka, pomijamy jedną pętelkę i w następnej robię słupek. I tak ja robię słupek. Ogólnie mój wzór będzie się składał z tej kratki w środku ze słupków. Natomiast na początku i na końcu robię półsłupek nawijany. Dlatego, że nie wiem, czy jest to specyfika mojej włóczki, ale gdy robiłam słupki tutaj i tutaj na początku, to bardzo się rozszerzała krawędź i żeby zapobiec temu rozszerzaniu, musiałam zrobić półsłupki nawijane z tej strony i z tej strony. Czyli u mnie wyglądał panel tak, taki dosłownie, można powiedzieć, cukierek. Kiedyś tak się rysowało, takie zakończenia, więc to nie wiem, czy zależy od włóczki, bo nie próbowałam na innej. Natomiast ja tutaj, żeby po wypraniu i po całym skończonym panelu krawędź była w miarę równa, stabilna, muszę niestety zastosować technikę półsłupków nawijanych z przodu i z tyłu. I to też jest może trochę mylące, bo trzeba o tym pamiętać. Natomiast oczywiście możecie sprawdzić, czy Wasza włóczka też się tak rozciąga i też potrzebujecie takiego myku jak ja. I znowu oczko łańcuszka, następne oczko pomijamy i dopiero w drugim robię słupek, też wbijając się w tą tylną pętelkę. Czyli zobaczcie, Wy musicie tę pętelkę wybrać taką, żeby tutaj był widoczny ten łańcuszek. Wtedy mamy pewność, że dobrze pobieracie pętelki. I znowu oczko łańcuszka, narzut, jedną pomijamy, w następnej się wbijam w tylną pętelkę i znowu robię słupek. Oczko łańcuszka, narzut, jedno oczko pomijam i w kolejne słupek. I znowu to samo, dosłownie do końca. To jest bardzo proste, ponieważ kto już robił na szydełku taką siatkę, to wie, że w taki sposób się to wykonuje. Ja natomiast zmieniłam właśnie sobie w taki sposób technikę, że pobieram te tylne pętelki i też w drugim rzędzie zmieniam trochę układ wzoru, żeby właśnie taki fajny i stabilny był. No i na końcu mam dwa oczka, tak jest prawidłowo, więc jedno pomijam, a w ostatnim w całej tutaj pętelce, czyli pobieram tą całą pętelkę, no i właśnie tutaj trzeba pamiętać, robię półsłupek nawijany. Oczko do góry i powtarzamy wzór z pierwszego rzędu, czyli to były oczka ścisłe z narzutem, z tym, że tutaj też wbijam się w tą tylną pętelkę od tych łańcuszków, które tutaj robiłam. Czyli zobaczcie, robię narzut i od razu w pierwszym oczku pobieram tylko tą tylną pętelkę, przeciągam i półsłupek, przepraszam, oczko ścisłe z narzutem oczywiście i znowu pętelkę. I teraz tak, pamiętajcie, że my robiliśmy sobie tutaj słupek, oczko ścisłe, słupek, oczko ścisłe, więc bardzo jest ważne, żebyście też nie robili tych oczek łańcuszka tak zwanych, czyli nie ścisłe, ale oczek łańcuszka, zbyt ściśniętych, bo potem po prostu zapomnicie, że one tutaj są i wystarczy, że nie przerobicie jednego i już wzór Wam się nie będzie tak samo układał. Już może Wam się pogubić ciągłość tej kratki, tych słupków jedno po drugim. Może po prostu ulec zmianie. Dlatego też ważne jest, żebyście sobie te oczka ścisłe pomiędzy słupkami robili w miarę luźne. Natomiast oczywiście my je wszystkie musimy przerobić tak samo, czyli też pobieram tutaj tylną pętelkę i też przerabiam oczka ścisłe z narzutem w każdą tą pętelkę, czyli po kolei sprawdzamy, gdzie jest oczko, żeby żadnego tutaj nie pogubić. I sobie tutaj jadę do końca. Też w miarę luźno to robimy, nie zaciskamy zbyt mocno. Naprężenie musi być zawsze w miarę takie same nici, żeby oczywiście wszystko się fajnie tutaj zgadzało.
No i ostatnie, ja zazwyczaj przerabiam te 2 pętelki, żeby ta krawędź też się tak nie ciągła, więc mamy zrobione. I znowu oczko do góry. I tak będzie wyglądał wzór, czyli na zmianę oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę i na zmianę słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka. Z tym, że słupki również robimy w tylną pętelkę. No i jeszcze raz z Wami tak przerobię szybko ten rządek, żeby było jasne, czyli narzut, tylna pętelka, tak żeby był widoczny tutaj ten łańcuszek. Oczywiście tak jak wspominałam na początku, czyli ja zaczynam półsłupkiem nawijanym, a potem robię już słupki, czyli oczko ścisłe i znowu to oczko pomijam, w następnym też w tylną pętelkę stawiam słupek. Oczko łańcuszka, jedno pomijam, słupek. No i te oczka łańcuszka, pamiętajcie, żeby nie robić zbyt ciasno, bo potem właśnie ciężko je zauważyć i można pominąć. I wzór zacznie się nam sypać i będziemy szukać błędu. A ja już kilka razy próbowałam sobie tak rządek, bo właśnie jednego oczka mi gdzieś brakło i potem się właśnie rozregulowuje cały wzór. Tu cały czas to też widać, że po prostu czy wychodzi Wam w miarę słupek pod słupkiem i wtedy wiecie, że poprzedni rząd zrobiliście dobrze. I tutaj znowu oczko łańcuszka i w ostatnim też półsłupek nawijany i znowu oczko do góry i tu zaczynamy rzędami oczek ścisłych z łańcuszek w każdą tylną pętelkę naszego łańcuszka. Tutaj oczko łańcuszka. Ja już też sobie właśnie tak nakierowuję ten łańcuszek, tutaj trzymam, żeby widzieć, gdzie jest ta tylna pętelka. Układam sobie po prostu tutaj palcami, żeby ładnie nie pominąć żadnego oczka. Czyli mamy do zrobienia tak naprawdę dwurzędowy wzór. W miarę fajnie, szybko się robi, zwłaszcza z jakiejś grubej bawełny. I ładnie też powstaje ta siatka taka właśnie z dodatkowym łańcuszkiem pomiędzy właśnie słupkami. Teraz Wy możecie zrobić sobie taką próbkę dowolnej szerokości, dowolnej wysokości. Warto ją wybrać, zanim dokonacie pomiarów. Natomiast, żeby sobie obliczyć, ile potrzebujecie nabrać oczek na daną szerokość, można po prostu zastosować prostą metodę, którą ja zawsze pokazuję, na zasadzie przyłożenie sobie tutaj centymetra, czy też właśnie metrówki i sprawdzeniu, ile zajmuje Wam ta próbka. Mi ta próbka zajęła tutaj 7 cm, a mówiłam Wam, że nabrałam 15 oczek łańcuszka. Czyli można powiedzieć, że o każde 15 oczek łańcuszka będę miała o 7 cm szerszy sweter. I na pół, o każde 7,5 oczek łańcuszka, no nie da się 7,5, ale mniej więcej mam o 3,5 cm. Oczywiście tak, dla osób, które nie lubią liczyć, to jest najprostsza metoda, przykładamy i zwiększamy o tyle oczek. Pamiętajcie, że ostatecznie musi być to liczba oczek nieparzysta. Natomiast dla osób, które sobie chcą dokładnie wyliczyć, wystarczy sobie zapisać te obliczenia w taki sposób, że właśnie 15 oczek łańcuszka daje mi 7 cm, więc szukam na przykład szerokość panela 50 cm, a liczbę oczek szukam i znowu ta sama metoda matematyczna, czyli po prostu musimy sobie dokonać w taki sposób tych obliczeń. Oczywiście zaokrąglić do liczby całkowitej i nieparzystej. Dobra, koniec z matematyki. Przechodzimy dalej. Ja już ten panel mam zrobiony, więc u mnie to tak wygląda. Już Wam się tutaj oddalam. Oczywiście nie będę Wam podawać, ile ja zrobiłam rzędów. Ja bodajże nabrałam chyba 111 oczek łańcuszka, ale tak jak mówię, inaczej ten panel mu wygląda przed wypraniem, a inaczej po. Dlatego, o zobaczcie, ten jest szerszy, ten jest węższy, pomimo że ma tyle samo oczek łańcuszka. Natomiast ja bym się teraz chciała skupić na tym, żeby Wam wytłumaczyć, jak będziemy robić ten dekolt w kształcie litery V. A trzeba sobie po prostu policzyć, jak Wam wyszło tutaj, ile ostatecznie wyszło Wam takich słupków i odpowiednio sobie je podzielić. Ja tutaj na ramię zostało mi w sumie
około 10 centymetrów. Ja chcę, żeby ten dekolt był taki trochę szerszy, ponieważ jest to przewiewny sweterek, więc wolę, żeby on był szerszy, nie chcę go takiego ciasnego. Więc zakładając, że zostawiłam około 10 centymetrów, to samo muszę zrobić z drugiej strony. Tylko ja bardziej się skupiam na tym, ile zostawiam tak naprawdę takich dziur w środku, tak? Czyli zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dziurek w środku tutaj i oczywiście z tej samej strony 11 dziurek tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dziurek tutaj. Jakby zaznaczyłam sobie tutaj przestrzeń już, w której nie robię nic. I tak wpięłam sobie znaczniki. Natomiast oczywiście, żeby dokładnie wyznaczyć środek, musicie sprawdzić, ile macie takich słupków. I ja wiem, że może czasami wejść inaczej, że na przykład Wam jeden słupek zostanie, bo to w zależności, czy nabraliście nieparzystą dwójkę, czy parzystą dwójkę. Nie chcę już w to wchodzić, ale to nie ma znaczenia, ponieważ nawet jeżeli Wam zostaje tutaj słupek ten w środku, to on i tak będzie tworzył takie V. Mi akurat nie zostało, mam dwa słupki koło siebie, wyszła mi nieparzysta liczba tych słupków, więc po prostu dziura będzie stanowiła tę przestrzeń tutaj. Czyli trochę mniejsza będzie ta dziurka niż jakby miał być słupek. Ale to nie ma znaczenia, bo z każdym razem obrębienie takiego dekoltu będzie takie same i to nie jest ważne, czy Wam macie nieparzystą liczbę słupków, czy parzystą. Po prostu wyznaczcie połowę. A jeżeli w połowie Wam zostaje ten słupek, no to trudno, zostawiamy go. Będziemy sobie go robić jako dekolt. Mi akurat zostaje dziura, więc będę miała po prostu tutaj trochę inne wykończenie. Czyli tak, po pierwsze to musicie sobie zdecydować, policzyć to w taki sposób, że zakładając, że tutaj zostało raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 słupków, bo muszę policzyć słupki i 12 z tej strony. Liczycie sobie teraz tutaj, ile jest tych słupków, bo chcemy zejść maksymalnie do zera. I tyle, ile Wam wyszło słupków, dzielicie sobie to na pół i za każdym razem najlepiej to będzie, jak sobie zrobicie krateczkami. Schodek, 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 tu, zobaczcie, tu. I mi tu wyszło, że do tej połowy muszę dojść, tyle rzędów zrobić, żeby w połowie się spotkać. Różne są metody tego obliczenia, bo można to oczywiście zrobić tak jak ja, czyli wiedzieć, że zarówno z jednej i z drugiej strony schodzić tak samo schodkami i sprawdzić, gdzie się spotykacie tutaj na środku. Sprawdzić jeszcze raz, czy rzeczywiście Wam wtedy zostanie po tyle samo słupków. Mi zostało tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 23, 24, 25, 26, 27, 28, tak. I 28 też mam z tej strony, czyli dochodzimy do takiej liczby, w której oczywiście mamy porówno. I potem będziemy sobie ujmować. Też nie ma tragedii, jeżeli sobie policzycie źle o jeden rząd, ponieważ nawet jeżeli źle policzycie o jeden rząd, no to wiadomo, że po prostu będzie tutaj więcej do zszycia albo mniej do zszycia na ramieniu. Ważne, żebyście mniej więcej rozplanowali, jaki będzie ten dekolt głęboki, tak? Czyli ile Wy takich rzędów musicie tutaj zrobić, żeby uzyskać głębokość dekoltu. No i to, co Wam zostaje, to oczywiście zostaje na ramiona. Ja też nie chcę Wam tutaj dokładnie liczyć, jak to u mnie jest, ponieważ to wszystko zależy od rozmiaru swetra, który robicie i oczywiście też od włóczki. Więc najprostszą metodą jest takie, że widać tutaj te schodki w pewnym momencie, tak? Czyli oczywiście pomijając tą, którą zaznaczyłam w środku, jak schodziłam po kolei na skos, bo widać, jak to idzie tutaj na skos, no to mniej więcej wiedziałam, gdzie się po prostu spotkają, gdy będę cały czas zmniejszała. To jakby może tutaj nie widzicie, ale idzie to po skos i to się jest w stanie tak paluszkiem zrobić, dlatego ten panel tylny jest nam po prostu potrzebny. I wtedy właśnie wiem, jaką muszę zrobić długość tego pierwszego panelu przedniego, żeby zacząć rozdzielać na dekolt.
po to było mi to potrzebne, bo oczywiście w którymś momencie muszę wiedzieć, czy mi starczy tych słupków, od kiedy zacząć robić ten dekolt, a co jeżeli mi nie braknie, czy coś mi się nie uda, bo na przykład wyjdzie taki. Dlatego planujecie to wszystko na tylnym panelu. I jak już wiecie, w którym momencie musicie zacząć zmniejszać, to robicie dotąd ten panel, aż macie wszystkie te równe rzędy. Czyli u mnie równe rzędy mam na myśli bez rozdzieleń. To są te rzędy. Tu raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Czyli muszę zrobić 26 rzędów pierwszego panelu, oczywiście chodzi mi o przedniego panelu, żeby dopiero zacząć robić dekolt. I ja właśnie jestem już na tym etapie, pomimo że moja robótka jest mniejsza, ja ją oczywiście później wypiorę i ona się ułoży. Jestem na etapie, może źle wpięłam znaczniki, bo powinny być wyżej, no ale nie mam tego rzędu, ale teraz, mając 26 rzędów takich prostych, ja będę skupiała się teraz tylko na tej jednej części tutaj, przepraszam. Natomiast po zrobieniu tej części jednej, oczywiście zajmę się potem częścią drugą. Czyli tak, dojdę sobie tutaj do tego momentu i pokażę Wam, jak będę zmniejszała, ponieważ w każdym rzędzie, w którym jestem na słupku, muszę zrobić zmniejszenie, bo tak wyszło mi z tych kratek, że rzędy zmniejszające robię w miejscu, gdzie jest słupek, nie gdzie jest oczko ścisłe z narzutem, tylko zmniejszam przy słupkach i już Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Czyli tak, jeżeli zajmujecie się jedną stroną tego dekoltu, to pamiętajcie, że nie odcinamy włóczki, zajmujemy się tą, która już nas prowadzi, czyli jakby zrobiłam sobie właśnie tą część teraz z prawej strony, czyli lewa była obrobiona oczkami ścisłymi z narzutem, natomiast to jest moja prawa strona. I co robimy? Chcę, żeby ten dekolt oczywiście nie był schodkowy, więc ja nie będę pomijać żadnych oczek, tylko chcę je tak ładnie wyrobić, żeby nie wyglądało, jakby to były schodki, tylko właśnie już przygotowane, ładna krawędź skośna. Zatrzymujemy się w miejscu, kiedy mamy ostatni słupek tutaj i przedostatni słupek tutaj. Tak jak Wam powiedziałam, mi tak wyszło, że przerwa jest w środku, ale może się zdarzyć, że Wasza przerwa będzie tutaj, więc jakby musicie zmniejszyć tutaj, a słupek jest jakby środkowy. To też nie ma takiego znaczenia, ponieważ nie ma znaczenia, co jest środkiem i tak wszystko sobie można ładnie obrębić. Ale pokażę Wam, jak to zrobić. Robię sobie narzut, oczywiście tu mam oczko łańcuszka, narzut. Teraz tak, wbijam się w tylną pętelkę, tak jakbym robiła słupek tutaj i wbijam się od razu też w tylną pętelkę, tam, gdzie bym robiła drugi słupek, czyli jakby pobieram dwie pętelki z miejsca, gdzie by były dwa słupki. I teraz dopiero przekładam włóczkę przez te pętelki, robię raz i dwa i dopiero robię słupek. Tak uznałam, że będzie ładniej, estetyczniej, będzie to lepiej wyglądało niż jakbyśmy mieli na przykład schodzić schodkowo, że tutaj kończycie i następna, bo na pewno wtedy będą schodki. Natomiast jeżeli będziemy sobie robić zmniejszenia właśnie w taki sposób, to będzie to lepiej wyglądało. Czyli wręcz nabieram pętelkę tutaj, tutaj, przekładam i raz, i dwa. I mamy. I teraz oczko do góry i znowu przerabiam wzór oczka ścisłe tutaj z narzutem w tylną pętelkę, czyli tutaj się nic nie zmienia, nic nie skracamy. Przerabiamy sobie cały tył i z powrotem dojdę do tego punktu. Dobrze, przerobiłam, słuchajcie, lewą stronę i z powrotem prawą stronę, bo oczywiście tutaj prawa strona to jest te moje ładne łańcuszki i za każdym razem, gdy jesteście na tej prawej stronie, musicie dokładnie zrobić tak samo, czyli zatrzymujemy się, gdy mamy tutaj dwa słupki, tutaj skończyłam ten słupek, czyli robię oczko łańcuszka i w taki sam sposób zmniejszam jak wcześniej, czyli robię sobie narzut, wbijam się w miejscu, gdzie jest tutaj miejsce na słupek, czyli jedno pomijam słupek, znowu potem pobieram tutaj całą pętelkę, bo faktycznie jest to krawędź, więc tutaj będziemy pobierać jak gdyby te dwie pętelki, żeby się nam
ładnie układało. Co prawda tutaj pobrałam jedną, bo chciałam, żeby jeszcze była kontynuacja wzoru, a tutaj już jakby nie ma co kontynuować, jest to krawędź, więc pobieram, przeciągam przez te dwie i dopiero robię słupek, tak? Czyli to zmniejszanie robimy teraz tylko na tych prawych stronach. Będziemy po prostu w taki sposób sobie zawężać, że te dwie pętelki zrobimy razem i powstaje słupek. I z powrotem robimy oczka ścisłe z narzutem i na prawej stronie znowu dwa robimy razem, tak? Aż do momentu, kiedy po prostu dojdziecie do tej samej liczby rzędów, co na panelu tylnym. Sprawdzajcie, czy macie tą samą liczbę rzędów. Jeśli się pomylę, że faktycznie źle sobie to policzyłam i okaże się, że mam już wystarczającą liczbę rzędów, ale jednak nie wyszło mi w 10 dziurce, tylko w 11, nie ma naprawdę znaczenia. Ważne, jak już dekolt wygląda, ważne, żeby się zgadzała liczba rzędów po jednej i po drugiej stronie tutaj, żeby Wam tyle samo wyszło, żeby zszyć. A to, czy Wy zszyjecie o centymetr więcej tutaj, czy mniej, nie ma jakiegoś większego znaczenia. Możecie próbować do bólu, w sensie takim, że popróć, czasami nie będzie popróć, jeżeli źle obliczyliście, no trudno, zdarza się, po to jesteśmy, żeby sobie tutaj właśnie zrobić idealnie dla siebie. Ja też nie ukrywam, że mam w swojej pracy tyle czasami błędów, że nawet nie wiecie, że sweter jest cały popruty, a już by mógł być na kanale. Także ja też oczywiście dużo jeszcze pruję. No ale mam nadzieję, że teraz nam się uda i zrobimy sobie właśnie taki fajny sweterek. Ja muszę wykonać te wszystkie rzędy taką samą metodą i jak dojdę do końca, to pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. Dobrze, i ja już skończyłam tę część budować, dokładnie tyle samo rzędów, ile brakowało na górze. Natomiast jeśli okaże Wam się, że właśnie jest to zbyt długi dekolt, to pamiętajcie, że zawsze możecie zacząć później, na przykład po przerobieniu tutaj tego rzędu, wtedy ten dekolt będzie mniejszy. To wszystko zależy od Was, jak chcecie, żeby ten dekolt wyglądał. Ostatecznie wszystko po prostu da się jeszcze zupełnie inaczej zrobić. Ja robię akurat głęboki, ponieważ jest to taki siateczkowy, luźny sweter, więc ma być głęboki. Ostatni rząd jednak postanowiłam nie zmniejszać, czyli u mnie ten ostatni rząd, tak jak tutaj widzicie, nie ma zmniejszeń, jest na równo. Nie musi być zmniejszeń w ostatnim rzędzie. Oczywiście może być, ale nie musi. I teraz przechodzimy do drugiej części, bo oczywiście musimy zrobić symetrycznie tą drugą część lustrzanym odbiciem tak naprawdę. Więc teraz wyszukujemy sobie tej pętelki. Akurat u mnie jest pod, tak jak mówiłam, środek jest tutaj, więc druga strona, ten słupek. Wyszukuję tej pętelki i doczepiam włóczkę. Ja sobie tutaj zrobię po prostu pętelkę, doczepię tą włóczkę. To będzie troszeczkę inaczej niestety wyglądało, ale trudno. Następnie robię narzut i jeszcze raz tą samą pętelkę razem z tą, która jest tutaj, czyli z kolejnego słupka, ponieważ musimy przerobić razem. Przerabiam, przekładam przez te dwie pętelki i dopiero teraz robię słupek. I znowu, ja ogólnie wcześniej Wam mówiłam, że moje krawędzie składają się z półsłupków nawijanych. Natomiast jeśli chodzi o dekolt, robię je słupkami, bo oczywiście może się tak zdarzyć, że dekolt byłby zbyt, on by był zbyt ciasny, zacząłby się tak dziwnie marszczyć. To mamy skos, więc jakby tą przekątną, więc fajnie jak ona jest tak luźno, ale gdyby się okazało, że jest u Was za luźno, że te słupki są luźne, to pamiętajcie, że zawsze możecie przerobić też na końcu półsłupki nawijane. To wszystko zależy właśnie od tego, co tam Wam powychodziło w trakcie. No i tutaj zmienia się tylko to, że po prostu musimy na początku robić te zmniejszenia, natomiast dalszą część muszę przerobić tak samo, czyli do końca z rzędu i z powrotem. Ok, i przerobiłam tam i z powrotem i teraz znowu jestem na tej prawej stronie. I tutaj popatrzcie, może się tak zdarzyć, że jak odwrócicie i robicie jedno oczko łańcuszka, że to będzie za mało, że trzeba zrobić dwa, ponieważ tutaj potrzebujemy taką dosyć szeroką linię, nie żeby się zawężała, więc tak naprawdę można robić dwa oczka łańcuszka. Będzie taka dodatkowa część właśnie widoczna, ale to później sobie wszystko schowamy. Będziemy obrębiać ładnie dekolt i też to ładnie wyjdzie. I teraz zrobię znowu tutaj narzut, w tylną pętelkę, przekładam raz
i 2. I o to tutaj chodzi, że może się okazać, że ten jedno oczko łańcuszka będzie za mało i będzie Wam po prostu za bardzo robótkę ściągać, więc można robić tutaj 2, natomiast później sobie i tak to wszystko jeszcze ładnie wyrównamy, cały ten dekolt. I w taki sposób tutaj z przodu robimy, czyli tutaj się też nic nie zmienia. I muszę zrobić oczywiście tyle samo rzędów, co zrobiłam z prawej strony i dokończę sobie tą część i pokażę Wam, jak to u mnie wyszło. Mam zrobiony pierwszy panel, tak to u mnie wygląda. Oczywiście chodziło mi o przedni panel, czyli u mnie jest bardzo taki duży, ten głęboki wręcz dekolt. Oczywiście Wy możecie mieć zupełnie inny, ale ja chciałam taki uzyskać. Kiedy macie zrobione już te 2 panele, radzę zszyć sobie oczywiście tutaj tą część na ramionach i dopiero potem planować sobie rękaw, ponieważ zakładając na siebie już tą część, możecie sobie dopasować odpowiednią długość tego rękawa. Jeśli chodzi o sam sposób zszywania, to ja mam zawsze taki sam, czyli po prostu zszywam sobie tutaj na ramionach, akurat mamy ładne oczka, więc wystarczy pobrać pierwszą pętelkę z tej strony, drugą pętelkę tutaj też z tej strony. Oczywiście może nie powiedziałam, ale ja każdy taki ściek na prawej stronie kończyłam oczkami ścisłymi z narzutem, żeby po prostu ładnie tutaj to wyglądało, czyli za każdym razem dochodziłam do takiego rzędu pełnego, można powiedzieć. I teraz, gdy mamy te 2 oczka nabrane, ja zawsze sobie zostawiam też dłuższą skrawek nici, jak kończę, żeby nie doczepiać już nici, żeby było jak najmniej tych końcówek. A jak mam tą nitkę, to oczywiście ją wykorzystam, jak nie macie, to trzeba sobie ją doczepić i po prostu zszywam oczkami ścisłymi. Każdy po kolei oczko przerabiam, oczko ścisłe. To tutaj akurat jest bardzo fajna metoda, bo będą bardzo ładnie wyglądały ramiona. Tam, gdzie się da, gdzie są piękne oczka, to ładnie to wyjdzie. I w taki sposób idę do samego końca, oczko po oczku. Tutaj to właśnie w ten sposób będzie ładnie wyglądało. I dopiero jak zszyję rękawy, będzie można zająć się, zszyję ramiona tutaj, będzie można się zająć rękawami. Oczywiście jeśli robicie rękaw, to robimy go dokładnie tak samo jak ten panel tylny, czyli robicie sobie na odpowiednią szerokość, taką podwójną, żeby oczywiście sobie złożyć. Zaczynacie dokładnie tak samo, no i oczywiście robicie na taką długość, jaką potrzebujecie. Ja sobie tutaj postanowiłam, że będę wszywała ten rękaw. Oczywiście to wszystko zależy, jak Wam się tutaj udało uzyskać dobrą długość, bo ja jeszcze prawdopodobnie nie mam dobrej długości, ale mam już, ponieważ zużyłam cały motek, więc mam tu zakończone, ale oczywiście będę musiała jeszcze dalej robić długość, ale to też jest dobra metoda, kiedy nie wiecie dokąd robić, można przerobić jakąś część i nie wszywać od strony tej, co była, zaczynaliście tu, znaczy odwrotnie, czyli można wszywać od tej strony, od której zaczynaliście. Wcale ta strona nie musi być dołem, ona może być też górą. Wzór jest na tyle uniwersalny, że naprawdę nie będzie widać, w którym momencie szyjecie. Oczywiście trzeba tylko mniej więcej pamiętać, żeby te 2 rękawy wszyć tak samo. Ja się tutaj właśnie zawiesiłam, bo sprawdzam sobie, jak idą te słupki, żeby widzieć, czy one są właśnie z tej strony. W taki sposób sobie to rozpoznaję, ale też wiem, że ten rękaw jest niedokończony, bo ma tutaj niezrobiony jeszcze kolejny ściek, więc już wiem, że stąd zaczynałam, więc będę wszywać go tutaj. On też jest tutaj szerszy, więc fajnie, że po prostu będzie szerzej. A rękaw wszywamy dokładnie tak samo, jak zszywałam tą część, czyli używam oczek ścisłych. Oczywiście wyznaczam sobie tyle samo rzędów z tej strony, co z tej strony. Wyznaczam sobie środek tutaj i idąc od jednej do drugiej strony wszywam sobie oczkami ścisłymi. To oczywiście już u mnie na filmach jest często pokazywane, więc po prostu nie będę tego robić. Wszycie rękawa po prostu jest zawsze takie same. Na zszywanych panelach dopiero doszywamy rękaw i dopiero w całości zszywamy sweter po bokach. Więc ja teraz zajmę się tą częścią, zszyję sobie i pokażę Wam, co dalej. Ok, słuchajcie, ja już zszyłam cały sweter. Oczywiście, tak jak Wam wcześniej wspominałam, wszywamy sobie rękaw
na płasko i dopiero potem składamy sweter tak, jak powinien wyglądać i odpowiednio zszywamy sobie tą krawędź i oczywiście rękaw. Jeśli Wam jest wygodniej, możecie sobie to zrobić na dwie części, czyli na przykład najpierw sobie zszyć rękaw, potem sobie zszyć tą część albo jedną nitką jechać sobie dookoła. To oczywiście zależy tutaj od Was. Warto sobie zwracać uwagę, jak biegnie ścieg, żeby sobie w miarę równo tutaj poukładać. Oczywiście to też nie jest jakieś ważne, ale można się tego trzymać. Ja tutaj te krawędzie można oczywiście też jeszcze obrębić lub zostawić tak jak są, bo też fajnie to wygląda, zakończone właśnie tym ściegiem. Ja jeszcze zobaczę, czy będę potrzebowała cokolwiek z tym zrobić, ale myślę, że nie. Natomiast jeśli chodzi oczywiście o dekolt, to tak, jak najbardziej, bo on tutaj jest nierówny i nie prezentuje się jeszcze ładnie, dlatego pokażę Wam, co ja tutaj będę robiła. Ja mam duży dekolt i chcę, żeby był duży, ale oczywiście chodzi mi o to, żeby wyrównać sobie ładnie krawędź, więc doczepię sobie włóczkę i również będę tutaj obrębiała dookoła wszystkie te tutaj części, które wystają. Natomiast oczywiście Wy możecie sobie zrobić dowolnie, bo ściągacz może być różny do tego dekoltu. Ja pokażę Wam mój sposób. Czyli słuchajcie, zaczynam. Mniej więcej może być tutaj na przykład na zszywaniu jednego ramion, może być na przykład tutaj. Będę szła dookoła cały czas i będę pracowała w okrążeniu. Doczepiam włóczkę, czyli robię sobie pętelkę podstawową i mniej więcej gdzieś tutaj na łączeniu wbijam szydełko i doczepiam sobie włóczkę i robię oczko ścisłe. Zaczynam od tej krawędzi, gdzie mam tutaj pojedyncze te słupki i tutaj będę obrębiała w taki sposób, że wbijam szydełko, na przykład tutaj w tą pętelkę, przeciągam i obrębiam. Obrębienie też robię oczkami ścisłymi z narzutem, ponieważ będzie taka kontynuacja wzoru. I teraz można zrobić na dwa sposoby. Albo pobierać tutaj jakieś pętelki dodatkowe i starać się mniej więcej tak, jak biegnie tutaj ścieg. Nie za mocno, nie za luźno, po prostu iść sobie tak dookoła i myślę, że to będzie dobry sposób. Lub też można totalnie obrębiać w taki sposób, że owijać o ten słupek. O, to też jest dobry sposób. Wszystko zależy od tego, co Wam się tutaj podoba, jak to ładnie wygląda. Powiedzmy, że to też mi się podoba, więc może tak zostanie, że owijam cały ten słupek, wtedy może będzie lepiej wyglądać. Czyli jakby tak, na jeden słupek mam dwa owinięcia, natomiast tutaj staram się raz, tutaj może jeszcze raz. Robię to bardzo intuicyjnie. Nie trzymam się jakiejś konkretnej liczby oczek łańcuszka. Nie o to tutaj chodzi. Nie tworzymy tutaj wzoru z konkretnej liczby, tylko po prostu staramy się obrębić tam, gdzie czujemy, że to jest po prostu potrzebne, żeby wbić szydełko i ładnie sobie obrębić. Tak jak mówię, można to zrobić w pierwszy sposób lub w drugi sposób. Wszystko w zasadzie jedno, jak Wam się podoba, czyli cały czas tutaj sobie obrębiam. To jest ta boczna krawędź. Jak widzę, że jest zbyt luźno, to staram się dawać mniej razy te oczka. Jak widzę, że za dużo daję tych oczek i po prostu widzę, że to się nie układa, no to trzeba oczywiście dostosować liczbę takich do oczek, do potrzeb, które Wam tutaj wychodzą. I teraz tak trzeba oczywiście obrębić. Również dojdę do tego miejsca i pokażę Wam, jak będę szła tutaj. Dobrze, czyli tak, zrobiłam tą pierwszą krawędź, mniej więcej tak, żeby właśnie tutaj to fajnie się ściągnęło. Jeżeli jest zbyt szerokie, to staram się zrobić mniej tych oczek, zacisnąć. I jestem na tej części dolnej. Ja mam tutaj szeroko, tego szpica jakoś szczególnie nie widać, więc tak samo płynnie sobie tutaj przechodzę. Cały czas tak samo tutaj podbieram dowolne pętelki. Nie staram się na razie nic tutaj zawężać. Pierwsze okrążenie nie sugeruję, żeby cokolwiek tutaj zwężać, żeby nie powstała nam taka
nadbudowa, więc jakby na tej części na razie obrębiam dookoła wszystko. Nic tutaj nie zawężam. Czyli też pobieram dowolne tutaj takie pętelki. O, ponieważ tutaj jakby były widoczne dwie takie, te dwa oczka łańcuszka i słupek, więc można robić tak jak ja tutaj, że na przykład zamiast owijać całego, żeby nie było tak grubo, wbić się trochę w jeden słupek poprzedni i owinąć tylko ten pierwszy. O, czyli jakby wbijam się troszeczkę w ten drugi i tutaj, żeby tak go owinąć. Chodzi o to, żeby nie owijać dwóch. O, już za chwilkę Wam pokażę, tylko popatrzcie. Trochę pobieram jakąkolwiek pętelkę z tego pierwszego. Tutaj jeszcze może nie będzie widać, bo muszę zrobić tak, ale o, jakąkolwiek malutką pętelkę, czyli nie całe, tylko troszeczkę trochę tej pętelki tutaj, a tutaj jakby całe, czyli takie można powiedzieć dwie pętelki pobieram, żeby z dwóch stron wyglądało podobnie i nie było to zbyt tutaj grube, tak? Czyli żeby z tej strony było w miarę podobnie co z tej. Ok, i przerobię dookoła. Dobrze, tak naprawdę mam teraz obrębioną tylko tą część V tutaj. I z powrotem, gdy przechodzicie na tą część tutaj, ja mam tutaj ładny łańcuszek, więc ten łańcuszek szkoda by było tracić, ale zrobię go w taki sposób, że będę pobierała tutaj tylną pętelkę od tego łańcuszka, żeby właśnie było widać dookoła łańcuszek. Ja w ogóle będę chciała, żeby właśnie wszędzie był widoczny ten łańcuszek, żeby można było pobrać te tylne pętelki. Co prawda w tej części tutaj to będzie może najmniej widoczne, ale zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Czyli tak, jestem z tyłu i z tyłu je widzę, ponieważ doszłam do momentu, w którym już mam ładny łańcuszek, więc patrzę, gdzie idzie ten łańcuszek, żeby on był widoczny. Pobieram tylko tą tylną pętelkę od tego łańcuszka. Zaraz Wam tutaj pokażę. O, czyli tylną pętelkę i znowu robię oczka ścisłe z narzutem i tutaj właśnie tak sobie to przejadę dookoła. Czyli muszę dojść do momentu, w którym zaczynałam. Ok, czyli tak, doszłam już, zrobiłam całe okrążenie, doszłam do tego momentu, gdzie zaczynałam. I tutaj oczywiście jeszcze staram się pobrać takie pętelki, żeby to ładnie wyglądało, ale myślę, że połączę już z tym tutaj pierwszym oczkiem. I teraz również będę robiła to samo, z tym, że tutaj muszę wyszukać tej pętelki tak od tej wewnętrznej strony. Jak się popatrzycie, będą takie wystające te boczne pętelki, tylne bym powiedziała. I na nich będę pracować po to, żeby znowu zostawić ten łańcuszek. Przy tym okrążeniu jest ciężej, bo owijaliśmy i tych pętelek może nie być aż tak widać, ale żeby powstał nam taki właśnie fajny podwójny łańcuszek, jest to ważne. Więc zobaczcie, oczywiście można robić w całe oczko i w tą pętelkę, ale wtedy nie powstaje Wam taki warkoczyk. Dlatego ja będę szukała takich pętelek za tym, o, coś takiego, żeby gdziekolwiek na razie tutaj zaczepić, tutaj, żeby wyeksponować ten oto łańcuszek. Czyli popatrzcie, ja sobie tutaj wiem, że mi tu łapie ostrość, patrzę, że to chcę zostawić, więc z tyłu za tym szukam pętelki, w którą się mogę zaczepić. Oczywiście ja już tutaj to widzę, więc to chciałam zostawić. Tu jest pętelka i sobie po prostu teraz idę dookoła. Można też zmienić na przykład szydełko na mniejsze. Wtedy też już nam się będzie ten dekolt troszeczkę zawężał, bez potrzeby zmniejszania oczek. Tymczasem tutaj po prostu dookoła
Już wracam do kadru, ale musiałam sobie poprawić pętelkę. Dookoła robię ten sam ściek. Tak naprawdę przy tym drugim jest gorzej go zrobić, bo przy trzecim, jakbyście chcieli rzędzie zrobić, to już jest ta pętelka lepiej widoczna. I znowu robię tak dookoła tym razem. Już mamy owiniętą, obrębioną pierwszy rząd, więc już tutaj się powinno nam prościej pracować. Ja chcę właśnie uzyskać ten podwójny łańcuszek, dlatego pobieram tutaj te tylne pętelki. Tak jak mówię, no czasem się może zdarzyć, że pobierzecie inną. Nie ma znaczenia. Ważne, żebyście ich nie pogubili sobie tutaj i szli po kolei. Można sobie podważyć, sprawdzić, którą tutaj pobrać. Ona tak jest na skos troszeczkę, jak zauważyliście, to jest tutaj tak na skos po prostu. O, coś takiego. Dobra. I znowu przerobię dookoła. Też nie będę tutaj na razie nic zmniejszać, bo widzę, że mam jeszcze szeroko, więc jeszcze się zmieści jeden rząd. I znowu dojdę do tego momentu. Ok, zobaczcie, przerobiłam tą część tutaj. I teraz tak, ja wiem, że zaczynałam z tej strony, ale gdybym kończyła te rzędy, to bym skończyła na tej części, dlatego, że mam porówno po 2 łańcuszki. Jakby wcześniej, przez to, że tutaj był ten łańcuszek, już powstały 2 łańcuszki i żeby była taki sam dekolt, skończę z tej strony i zamknę okrążenie z tej. Natomiast jeżeli chcecie zrobić sobie jeszcze jedno tutaj, to znowu przechodzę tutaj, tutaj i zamykam. Jeśli chodzi o tą część, jeśli Wam się by okazało, że na przykład marszczy Wam się tutaj już, to po prostu wystarczy zrobić zmniejszenie, czyli po prostu gdzieś mniej więcej na środku, już Wam tutaj się zbliża, na środku pobrać 2 pętelki w taki sposób i przerobić je razem. Ja już nie będę tego robić, bo wydaje mi się, że nie chcę, żeby ten dekolt był też za gruby, bo wtedy też nieładnie to będzie wyglądać. Chcę, żeby był taki właśnie delikatny, luźny, więc skończę na 2 rzędach. I tutaj tyle to wystarczy. Myślę, że to chodziło tylko o delikatne tutaj zakończenie. Natomiast tak jak wspominałam, czyli zamiast dochodzić do miejsca, w którym zaczynałam, skończę tutaj, czyli odrywam tutaj ostatnie gdzieś miejscu, gdzie widzę, że mniej więcej one się ze sobą łączą, po prostu odcinam sobie włóczkę, jak znajdę nożyczki, ale już się udało, odcinam sobie tę włóczkę i mniej więcej tutaj po prostu staram się jakby oczkiem takim ścisłym zakończyć. I w zasadzie to by było wszystko, ale Wy też możecie sobie zrobić taki podwójny łańcuszek, dosłownie tutaj. To wszystko zależy, czy potrzebujecie ładnie sobie wykończyć tą krawędź, zakończyć. Ja myślę, że też to tutaj zrobię, czyli po prostu doczepię łańcuszek, doczepię włóczkę i jeszcze jedno okrążenie w tylną pętelkę to zrobię, bo wtedy to lepiej będzie wyglądało. Cały czas tak samo, czyli oczkami ścisłymi też tutaj pobierane w tylną pętelkę. Ale to już pokazywałam, więc nie będę się jak gdyby powtarzać. Mam nadzieję, że Wam się spodobał taki sweter na taką nietypową dosyć właśnie kratkę z takimi dodatkowymi wzorkami. Dajcie znać w komentarzach, czy macie już taki sweterek, czy Wam się podoba, czy sobie zrobicie. I ja Wam oczywiście serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Pa, pa!